Witajcie, kochani. Dziś poruszymy temat, który, jestem pewien, dotyczy wielu z was. Jak przestać myśleć za dużo? To pytanie, które może wydawać się prostym, ale w rzeczywistości kryje w sobie całą głębię naszych doświadczeń, emocji i codziennych wyzwań. Kto z nas nie spędził nocy wertując w myślach tę samą sytuację z różnych perspektyw, analizując, co mogliśmy zrobić inaczej? Kto nie zastanawiał się bez końca nad przyszłością, martwiąc się o rzeczy, na które nie mamy wpływu? Nadmierne myślenie to pułapka, w którą łatwo jest wpaść, zwłaszcza w dzisiejszym świecie pełnym niepewności i ciągłych zmian. Może to być szczególnie trudne dla osób wysoko wrażliwych emocjonalnie i introwertyków, którzy mają tendencję do głębokiej introspekcji i analizy. Ale co jeśli powiem wam, że istnieją sposoby, aby z tego wyjść? Że możemy nauczyć się kontrolować nasze myśli zamiast pozwalać, aby to one kontrolowały nas. W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w przyczyny nadmiernego myślenia. Zrozumiemy, jakie ma to skutki dla naszego życia i co najważniejsze, podzielę się z wami strategiami i narzędziami, które pomogą wam zmniejszyć tę ciągłą potrzebę analizowania wszystkiego dookoła. Będziemy mówić o technikach mindfulness, o znaczeniu akceptacji i jak zdrowe nawyki mogą wpłynąć na naszą umiejętność radzenia sobie z natłokiem myśli. Jeśli kiedykolwiek czuliście, że wasz umysł nie daje wam spokoju, że myślicie za dużo o rzeczach, na które nie macie wpływu, ten odcinek jest dla was. Zapraszam was do wspólnej podróży w głąb naszego umysłu, aby raz na zawsze rozwiązać problem nadmiernego myślenia. Zostańcie ze mną, a obiecuję, że wyjdziecie stąd z nowymi narzędziami, które pomogą wam cieszyć się spokojniejszym i bardziej skoncentrowanym umysłem. Zaczynamy naszą podróż od zrozumienia przyczyn, które stoją za nadmiernym myśleniem. Być może zastanawiacie się, skąd się to bierze. Dlaczego nasz umysł czasami działa jak biegnący, bez kontroli pociąg myśli, z którym trudno się uporać? Na początek ważne jest, aby zrozumieć, że nadmierne myślenie jest często reakcją na stres, niepewność lub lęk. Nasz umysł próbuje znaleźć rozwiązania, przewidzieć przyszłe problemy lub analizować przeszłe sytuacje, aby uniknąć błędów. To swoista próba ochrony przed nieznanym. Jednak kiedy staje się to naszym stałym stanem, przestaje służyć jako narzędzie ochronne i zaczyna negatywnie wpływać na nasze życie. Osoby wysoko wrażliwe emocjonalnie oraz introwertycy są szczególnie narażeni na nadmierne myślenie. Ich głęboka introspekcja i tendencja do głębokiego przetwarzania wrażeń sprawiają, że łatwiej wpadają w spirale niekończących się myśli. Dla wielu z was, moich drogich widzów, którzy się z tym utożsamiają, nadmierne myślenie może wydawać się niemal naturalną częścią bycia. Nadmierne myślenie nie jest bez konsekwencji. Może wpływać na naszą zdolność do podejmowania decyzji, ponieważ zbyt wiele opcji i potencjalnych scenariuszy sprawia, że trudno jest wybrać jakąkolwiek drogę. Może to również prowadzić do paraliżu analizy, gdzie zamiast działać, stajemy w miejscu zatopieni w morzu naszych myśli. Zrozumienie, dlaczego myślimy za dużo, jest pierwszym krokiem do opanowania tego zjawiska, uświadamiając sobie, że nasze myśli są próbą radzenia sobie z lękiem, stresem czy niepewnością. Możemy zacząć pracować nad strategiami, które pozwolą nam na bardziej efektywne zarządzanie naszym wewnętrznym dialogiem. Pamiętajcie, nadmierne myślenie nie jest wadą, ale sygnałem, który możemy nauczyć się interpretować i z którego możemy czerpać wiedzę o sobie samych. W kolejnej części naszego odcinka przyjrzymy się bliżej skutkom nadmiernego myślenia i jak wpływa ono na nasze życie. Będzie to kolejny krok w kierunku zrozumienia i opanowania tego zjawiska. Po zrozumieniu, dlaczego nasze umysły wpadają w pułapkę nadmiernego myślenia, ważne jest, abyśmy przyjrzeli się, jakie niesie to za sobą konsekwencje. Nadmierne myślenie, choć może wydawać się nieszkodliwe, tak naprawdę ma głęboki wpływ na nasze życie, zdrowie i szczęście. Jednym z najbardziej bezpośrednich skutków nadmiernego myślenia jest problem ze snem. Kiedy nasz umysł jest ciągle aktywny, ciężko jest mu się wyłączyć, nawet na czas odpoczynku. To prowadzi do trudności z zasypianiem, niepokojącego snu, a nawet bezsenności. Niewystarczająca ilość snu to nie tylko zmęczenie. To również obniżenie odporności, gorsza koncentracja i spadek ogólnej jakości życia. Kiedy zbyt wiele myślimy, każda decyzja staje się wyzwaniem. Analizujemy wszystkie możliwe scenariusze, ważymy za i przeciw,
często kończąc na tym, że nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej decyzji. To może prowadzić do uczucia frustracji i bezradności, a w konsekwencji do obniżenia naszej samooceny i poczucia własnej wartości. Nadmierne myślenie to także ciężar dla naszego zdrowia emocjonalnego. Może prowadzić do zwiększonego napięcia, lęku, a nawet depresji. Ciągłe przeżywanie w głowie negatywnych scenariuszy, analizowanie przeszłych porażek czy obawianie się przyszłości może nas przytłoczyć i odebrać radość z chwili obecnej. To, co dzieje się w naszych głowach, ma również wpływ na nasze relacje z innymi. Nadmierne myślenie może nas izolować, ponieważ zamiast być obecnymi z bliskimi, jesteśmy zatopieni w naszych myślach. Może to prowadzić do nieporozumień, konfliktów i oddalenia się od ludzi, na których nam zależy. Skutki nadmiernego myślenia są daleko idące i mogą poważnie wpłynąć na nasze życie. Jednak kluczowe jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy bezsilni wobec tego zjawiska. Rozumiejąc jego konsekwencje, możemy podjąć świadome kroki, aby zminimalizować jego wpływ na nasze życie. W następnej części naszego odcinka zajmiemy się strategiami i technikami, które pomogą nam złagodzić nadmierne myślenie i otworzyć się na bardziej spokojne i zadowolone życie. Po zrozumieniu przyczyn i skutków nadmiernego myślenia nadszedł czas, aby skupić się na najważniejszym, jak możemy ograniczyć te tendencje i przekształcić nasze myślenie w bardziej produktywny sposób. Oto kilka sprawdzonych strategii, które pomogą Wam odzyskać kontrolę nad własnym umysłem. Pierwszym krokiem w walce z nadmiernym myśleniem jest uświadomienie sobie, kiedy to się dzieje. Zacznijcie obserwować swoje myśli. Kiedy zauważycie, że wpadacie w spiralę nadmiernego myślenia, zatrzymajcie się. Akceptacja, że w danej chwili to się dzieje, jest kluczowa. Nie oceniajcie się za to, po prostu zaakceptujcie to jako część procesu. Jedną z technik jest wyznaczenie sobie czasu na myślenie. Pozwólcie sobie na przemyślenie danej kwestii, ale tylko przez ustalony wcześniej czas, na przykład 15 minut. Kiedy czas minie, świadomie skierujcie swoją uwagę na inną, bardziej produktywną aktywność. Znalezienie aktywności, która pochłania Waszą uwagę i pozwala zapomnieć o ciągłym analizowaniu, jest niezwykle ważne. Może to być coś, co sprawia Wam przyjemność i wymaga zaangażowania, jak hobby, sport, czytanie książki czy nawet oglądanie filmu. Cokolwiek, co pozwoli Waszemu umysłowi odpocząć. Regularna praktyka medytacji może pomóc wyciszyć umysł i zmniejszyć tendencję do nadmiernego myślenia. Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, yoga czy mindfulness, również mogą przynieść ulgę i pomóc skupić się na teraźniejszości. Jeżeli interesuje Cię mindfulness, w prawym górnym rogu właśnie pojawił się link do 30-dniowego wyzwania Mindfulness, które dla Ciebie przygotowałem. Kolejną techniką jest zapisywanie myśli i obaw, które może być niezwykle pomocne. To pozwala wyciągnąć myśli z głowy i spojrzeć na nie z innej perspektywy. Często po zapisaniu problemu na papierze okazuje się, że nie jest on tak duży, jak się wydawał. Dzielenie się swoimi myślami z kimś, komu ufasz, może być niezwykle uwalniające. Czasami samo wyrażenie tego, co nas trapi, pozwala zobaczyć sytuację w nowym świetle i znaleźć rozwiązanie. Pamiętajcie, kluczem do radzenia sobie z nadmiernym myśleniem jest praca nad sobą i regularne stosowanie wybranych technik. Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. Dlatego ważne jest, aby znaleźć metodę, która najlepiej odpowiada Wam i Waszym potrzebom. Dając sobie czas i przestrzeń na praktykowanie tych technik, stopniowo zauważycie zmniejszenie tendencji do nadmiernego myślenia i zwiększenie poczucia spokoju oraz kontroli nad własnym życiem. Teraz, kiedy znamy strategię radzenia sobie z nadmiernym myśleniem, warto wyposażyć się w konkretne narzędzia i ćwiczenia, które pomogą nam wprowadzić te strategie w życie. Oto kilka praktycznych zadań, które możecie zacząć stosować już dziś. Ćwiczenie 5 rzeczy. Kiedy odczuwacie, że Wasze myśli zaczynają krążyć wokół tego samego tematu, spróbujcie techniki 5 rzeczy. Znajdźcie 5 rzeczy, które możecie zobaczyć, 5 rzeczy, które możecie usłyszeć i 5 rzeczy, które możecie dotknąć. To pomoże skierować Waszą uwagę na teraźniejszość i odciągnąć od nadmiernego myślenia. Dziennik wdzięczności. Każdego dnia zapisujcie 3 rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Skupienie się na pozytywach może zmienić Wasz sposób myślenia z negatywnego na bardziej zbalansowany i pozytywny, zmniejszając tym samym tendencję do nadmiernego analizowania.
W opisie tego filmu znajdziesz link do całego materiału na temat wdzięczności, który dla Ciebie przygotowałem. Medytacja uważności. Praktykowanie medytacji uważności może być niezwykle skuteczne w uciszeniu nadmiernych myśli. Poświęćcie codziennie kilka minut na siedzenie w ciszy, skupiając się na swoim oddechu. Kiedy zauważycie, że Wasz umysł zaczyna błądzić, delikatnie przyprowadźcie go z powrotem do oddechu. Ćwiczenia oddechowe. Kiedy czujecie, że stres i myśli Was przytłaczają, skorzystajcie z technik oddychania. Proste ćwiczenie jak głębokie oddychanie, na przykład technika 4-7-8, gdzie nabieracie powietrza nosem przez 4 sekundy, wstrzymujecie oddech na 7 sekund, a następnie wydychacie powietrze ustami przez 8 sekund, może pomóc zredukować napięcie i skupić umysł. Wyzywanie myśli. Kiedy zauważycie, że wpadacie w pułapkę negatywnych lub przesadnych myśli, postarajcie się je wyzwać. Zapytajcie siebie, czy moje myślenie jest realistyczne? Czy mam dowody na to, że to, co myślę, jest prawdą? To może pomóc zweryfikować i zneutralizować niektóre z nadmiernych myśli. Przerwa na myślenie. Kiedy odczuwacie nadmierną potrzebę analizowania, dajcie sobie przerwę na myślenie. To znaczy, zdecydujcie, że wrócicie do danego tematu później, na przykład za godzinę lub 2. Często po powrocie okazuje się, że sytuacja nie wydaje się już tak problematyczna. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja i praktyka. Nie wszystkie techniki będą dla Was idealne, ale warto eksperymentować i znaleźć te, które najlepiej odpowiadają Waszym potrzebom. Nadmierne myślenie nie musi dominować Waszego życia. Z właściwymi narzędziami i podejściem możecie znaleźć spokój i równowagę. Pamiętajcie, kluczowe jest, aby nie być zbyt surowym wobec siebie. Proces zmiany sposobu myślenia to maraton, a nie sprint. Każdy ma swoje tempo i drogę rozwoju. Warto celebrować małe sukcesy i cieszyć się z każdego kroku, który przybliża Was do spokojniejszego umysłu i bardziej zrównoważonego życia. Nie zapomnijcie, że nadmierne myślenie to coś, z czym zmaga się wiele osób. Nie jesteście w tym sami, a poszukiwanie wsparcia, czy to wśród przyjaciół, rodziny czy specjalistów, jest znakiem siły, a nie słabości. Na koniec dziękuję Wam za to, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś dla siebie i że te informacje pomogą Wam na drodze do zdrowszego i spokojniejszego umysłu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki w górę, jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.